Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, witam w Laboratorium Metrologii. Na moim kanale było już sporo filmów na temat obsługi oscyloskopów, zarówno na poziomie podstawowym, jak i bardziej zaawansowanym. Ale pewnych funkcji nigdy tak naprawdę nie omówiłem. No i w tym filmie chciałbym właśnie Wam opowiedzieć o bardziej zaawansowanych funkcjach oscyloskopu. Wykorzystam tutaj zarówno Rigola serii DH800, jak i Keysighta serii HD3. Użyję niepublikowanych wcześniej materiałów z recenzji tego właśnie oscyloskopu. Powiem Wam o różnych trybach wyzwalania, których na co dzień nie używamy, a które mogą być bardzo pomocne. A na końcu coś, co powszechnie stosujemy, a z czego chyba nie zdajemy sobie sprawy, czyli parametry FFT, w szczególności wpływ rodzaju okna czasowego na wynik analizy częstotliwościowej. Zapraszam na film. W tym filmie będę mówić głównie o bardziej zaawansowanych funkcjach oscyloskopu, ale tę opowieść będę przeplatać takimi krótkimi wstawkami na temat podstawowych ustawień, podstawowych funkcji oscyloskopu. Myślę, że to również Wam się przyda i wprowadzi nieco dynamiki do tego filmu. Słuchajcie, po pierwsze pamiętamy o tym, że oscyloskop mierzy to, co widzi. Jeżeli ja ustawię swój sygnał nawet troszkę poza obszarem ekranu, to już na przykład pomiary, tak jak tutaj mam włączone V-peak to peak i okres, mogą, czy nawet będą, nie będą mierzone poprawnie albo nie będą mierzone wcale. Sygnał musi być widoczny w pełni na ekranie. Po drugie, jeśli chodzi o dokładność takich pomiarów automatycznych, to należy sygnałem możliwie wypełnić cały ekran, jeżeli chodzi o oś Y. Jeżeli nie jestem w stanie tego zrobić przy takiej skokowej zmianie czułości, to przez naciśnięcie pokrętła, zazwyczaj przez naciśnięcie w różnych oscyloskopach, mogę precyzyjniej jakby rozciągnąć ten sygnał, lepiej dobrać czułość napięciową. I przy takim ustawieniu mamy najdokładniej mierzone parametry, nazwijmy to związane z wartościami, tak jak peak to peak, amplituda i tak dalej. Jeżeli chodzi natomiast o parametry czasowe typu okres, częstotliwość, no to tutaj różnie bywa. Natomiast przy takich podstawowych parametrach, no, tych okresów powinno być tutaj przynajmniej kilka. Oczywiście nie mierzymy w ten sposób, nie mierzymy też w ten sposób. Mniej więcej kilka okresów powinno być widocznych i wtedy mamy najbardziej wiarygodne, dokładne pomiary. Ja o tym zrobiłem osobny film, podlinkuję Wam w opisie, jeżeli chcecie dokładnie zobaczyć, jak to działa i jaka jest zależność między dokładnością a nastawami oscyloskopu. Teraz chciałbym się zająć trybami wyzwalania. Dla sygnałów takich, nazwijmy to prostych, okresowych, jednoznacznych, najczęściej ustawiamy oscyloskop w trybie wyzwalania Edge, czyli on synchronizuje się do zbocza. To zbocze może być narastające, może być opadające, no i w zasadzie tutaj nie ma problemu. Oscyloskop jednoznacznie się synchronizuje do danego zbocza dla ustawionego przez nas poziomu wyzwalania. Tutaj tym trójkątem mamy zaznaczony moment wyzwalania, no i ta linia pionowa z tą linią poziomą oznaczającą poziom wyzwalania zawsze się nam przecina. Ale nie zawsze jest tak łatwo. Czasami mamy sygnały o dużo bardziej skomplikowanych kształtach, które są trudne do wizualizacji na ekranie, jeżeli ustawimy tryb Edge. Zobaczmy sobie taki przypadek. Doprowadziłem teraz taki sygnał,
który, jak widzicie, w trybie wyzwalania Edge no, nie wygląda najlepiej, nie jest stabilny, coś nam tutaj drga. Oczywiście możemy sobie tutaj wyzwalać to, zatrzymywać akwizycję, obserwować poszczególne jakby fragmenty. No, widzimy, że przy takim ręcznym wyzwalaniu wygląda na to, że jest to sygnał jakiś impulsowy o zmiennej szerokości impulsów, prawda? No, za każdym wyzwoleniem tutaj, jak naciskam przycisk, widzimy inny fragment sygnału o innym wypełnieniu. No i to nie jest taki łatwy sygnał do synchronizacji w trybie Edge, ale mamy tutaj taki tryb, który się nazywa Pulse. Umożliwia on synchronizację oscyloskopu do impulsu o określonej przeze mnie szerokości. I popatrzcie na funkcję tutaj. Mogę ustawić, że ta szerokość impulsu ma być większa niż, mniejsza niż, ma mieścić się w pewnych granicach. Mogę zdefiniować, czy ma być to impuls o polaryzacji jakby dodatniej czy ujemnej. No i w końcu mogę podać szerokość tego impulsu, do którego chcę się synchronizować. No ja teraz ustawiłem sobie tutaj, że ten impuls ma być o szerokości mniejszej niż i ma być jakby poziom negatywny, jakkolwiek to rozumieć po polsku. I popatrzcie, będę zmieniał tutaj ten parametr właśnie czasowy szerokości impulsu. Ja przesunę to okno na bok, no tutaj w tym rigolu jest to niestety nieczytelne. I popatrzcie, będę szukał takiej wartości szerokości tego impulsu, żeby wyeliminować pozostałe jakby próby synchronizacji tego oscyloskopu do innych zboczy impulsów. Popatrzcie, ja teraz zmniejszam. Znikają nam tutaj te pozostałe zbocza i proszę bardzo, chyba znalazłem, jaką mamy tu wartość, 21 mikrosekund. Dla takiej wartości uzyskałem stabilny obraz na ekranie, czyli oscyloskop synchronizował się do tego konkretnego impulsu o konkretnie ustawionej przeze mnie wartości. Jeżeli tutaj bym odwrócił i dał positive, to pewnie, tak, proszę, synchronizuje się do impulsu o takim kształcie. A więc rzeczywiście w tym trybie udało mi się uzyskać stabilny obraz i teraz jeżeli sobie ten horyzont czasowy powiększymy, to widać tutaj wyraźnie, że rzeczywiście jest to sygnał z modulacją szerokości impulsów. Z takimi sygnałami mamy często do czynienia w praktyce. Jakieś układy sterowania, napędy, gdzie właśnie są sygnały PWM, czyli z modulacją szerokości impulsów, przekształtniki, no mnóstwo zastosowań i tu właśnie może sprawdzić się ten tryb wyzwalania. Kolejny przykład sygnału i kolejny przydatny tryb wyzwalania. Wyobraźmy sobie, że mamy taki sygnał piłokształtny, niesymetryczny, gdzie jedno zbocze ma dużo krótszy czas narastania niż drugie zbocze. No, taki sygnał jest łatwy jakby do synchronizacji nawet w trybie Edge, ale możemy sobie wyobrazić, że występują tu jakieś nieregularności, że to nie jest taki sygnał okresowy, że nie ma monotoniczności zboczy. No i wtedy może przydać się tryb wyzwalania nazwany tutaj slope, czyli oscyloskop będzie się synchronizować do zbocza o określonym jakby czasie trwania. No i spróbujmy to sobie tutaj zrealizować. Załóżmy, że chcę się zsynchronizować do zbocza opadającego o czasie trwania większym niż, czyli tu ustawiam sobie większe niż, tutaj daję zbocze opadające. Poziomy, między którymi jest mierzony czas zbocza, mogę tu automatycznie ustawić na 90 i 10% względem peak to peak. No tak po prostu się robi, ale to oczywiście mogę zmieniać. No i teraz znowu będę tutaj zmieniał ten czas. Będę szukał takiego czasu, takiej wartości, dla której on mi się tutaj ładnie zsynchronizuje. No i zobaczmy. Proszę bardzo. Tu nie, tutaj, tak.
Zobaczmy, jaka to jest wartość. 69 mikrosekund. No i zgodnie z tym rysunkiem, który tu nam podpowiada, jak on powinien się synchronizować na zboczu opadającym w tym miejscu tu, czyli dla poziomu tego B niższego. No i zobaczmy, czy tak rzeczywiście jest. Ja sobie to rozciągnę nieco. No tak, rzeczywiście jest. Tutaj jest chwila wyzwolenia, zbocze opadające i ten poziom B mam pod gałką drugą, czyli tutaj, popatrzcie, tak, jak będę tym ruszał, to on będzie się przesuwać, czyli synchronizuje się rzeczywiście na tym zboczu tutaj opadającym. Oczywiście mógłbym zrobić to teraz również dla zbocza narastającego. Dajmy sobie teraz tutaj mniejsze niż i ten upper regulujmy sobie teraz do góry, szukając takiej wartości dla zbocza narastającego, tego krótszego, proszę bardzo. Tu jest ta granica, mniejsze niż i synchronizuje mi się na zboczu narastającym, dokładnie tak, jak to tutaj jest powiedziane. W sytuacji, kiedy mam jeszcze trudniejszy sygnał, czyli taki piłokształtny, niesymetryczny, z modulacją częstotliwości. No, widzimy tu, że szerokość tych zboczy też się zmienia. Poza tym no, nie ma tu jakby impulsów, więc tryb puls chyba odpada. No, musimy sobie jakoś tutaj z tym sygnałem poradzić. No, wtedy mógłbym użyć również trybu slope, ale dać tutaj warunek większe i mniejsze niż i teraz tak regulować wartości tych czasów, żeby znowu wyłonić, jakby znaleźć w tym sygnale o zmieniającej się szerokości zboczy takie zbocze, do którego będę się synchronizować. No to popatrzmy, czy da się to tutaj zrobić. Ja mam to pod pokrętłami i no, ustawiłem tu jakieś wartości, będę szukał. Jeden poziom będę zwiększać, a drugi jednocześnie będę zmniejszać, czyli będę zawężał ten przedział czasu trwania zbocza i będę patrzył, czy on się w którymś momencie gdzieś synchronizuje. No, zobaczmy, na razie nie jest dużo lepiej. O, popatrzcie, tutaj już powoli ten obraz się stabilizuje, kiedy te dwie regulowane przeze mnie wartości zbliżają się do siebie, czyli on szuka zbocza o czasie trwania od do niejako. No i popatrzcie, udaje mi się tutaj takie zbocze znaleźć w tym całym sygnale, w którym szerokość tych zboczy się zmienia. A więc mamy ładną synchronizację, możemy sobie podglądnąć, co się tutaj dzieje. No oczywiście reszta tutaj będzie nam troszkę drgać, tak? No ta modulacja tutaj będzie widoczna, ale już jest dużo lepiej dzięki funkcji slope. Na chwilę odejdę od tych trybów wyzwalania na rzecz takiej prostszej porady związanej z obsługą oscyloskopu. Doprowadziłem sobie teraz tu jakiś sygnał. Popatrzcie, daję auto. No on nie bardzo tutaj sobie radzi. Spróbujmy więc to ręcznie poustawiać. To też jest informacja o tym, że nie zawsze auto dobrze działa. Zróbmy sobie tak, tak, o. Popatrzcie, mam tutaj sygnał z dużą składową stałą, około 3 V, tak? Ale widzę, że wokół tej składowej stałej tutaj występuje jakaś składowa zmienna. No coś tam się dzieje. Jak się tutaj poprawnie zsynchronizować? Jak podglądnąć kształt tej składowej zmiennej? No nie będę przecież przesuwał tego sygnału, rozciągał, przesuwał, rozciągał. No tak się nie robi. Więc rozwiązaniem jest przejście, sprzężenie kanału z DC, przepraszam, kiedy przenoszona jest składowa stała, na tryb AC. Popatrzcie, jak
zmienia się obraz sygnału, widać, ze składową stałą, bez składowej stałej. Standardowa funkcja wszystkich oscyloskopów. Odciąłem składową stałą, teraz mogę sobie ten sygnał rozciągnąć, ustawić trigger, nawet w trybie Edge i widzę, że ta składowa zmienna to jest po prostu prostokąt. Wróćmy teraz do trybów wyzwalania i na przykładzie Keysight'a serii HD3 omówię Wam bardzo ciekawy tryb wyzwalania nazwany Zone Trigger, czyli wyzwalanie obszarem. Funkcja Zone Trigger, czyli wyzwalanie obszarem. Taki rodzaj wyzwalania przydaje się wtedy, kiedy mamy tak zwany trudny sygnał, to znaczy sygnał, do którego oscyloskop się nie synchronizuje. Na przykład, kiedy jest niemonotoniczne zbocze, albo kiedy po prostu występują pewne błędy, jakieś takie pojedyncze zakłócenia, glicze w tym sygnale. Wtedy, jak widzimy, oscyloskop ma problemy z synchronizacją. Oczywiście można by tu było użyć różnych trybów i pobawić się nimi. Może udałoby się uzyskać lepszy obraz na ekranie, ale generalnie, jak widzimy, jest tu pewien problem. Te zakłócenia nakładają się na siebie, oscyloskop się synchronizuje do różnych zboczy i jest problem. I tu właśnie z pomocą przychodzi tak zwane wyzwalanie obszarem. Czyli popatrzcie, mogę sobie zaznaczyć fragment sygnału, który mnie interesuje, dać Add Zone to Trigger, musi się przeciąć, must intersect, tak, i już jest nieco lepiej widać, że niektóre te zakłócenia zostały tu ograniczone, ale jeszcze coś nam tutaj przeszkadza. To mogę zaznaczyć fragment, do którego nie chcę się synchronizować. Dajmy tutaj operator AND i proszę bardzo, on został tutaj wycięty. To pójdźmy dalej. Może ta składowa. Robię to samo, tak. I już widać, że przynajmniej w tym fragmencie sygnału te zakłócenia zostały ograniczone. Oscyloskop się synchronizuje do tego obszaru, unika synchronizacji w pozostałych obszarach, które zaznaczyłem. I tak oczywiście można robić dalej. Widać, stopniowo czyszczę ten sygnał. Tak więc bardzo ciekawa opcja, dostępna w różnych oscyloskopach, ale raczej wyższej półki. Wracam do Rigola i kolejny tryb wyzwalania, który może przydać się osobom, które zajmują się cyfrówką. Podglądają sobie przebiegi takie cyfrowe, zegarowe, pakiety danych itd., itd. Możemy wykorzystać tutaj taki tryb wyzwalania, który się nazywa pattern, czyli mówiąc ogólnie wzór. I ten wzór wyzwalania możemy sobie zdefiniować dla 2, 3, wszystkich dostępnych tutaj kanałów, tworząc pewne zależności logiczne między tymi kanałami. I popatrzcie, ja mam tutaj 2 sygnały prostokątne doprowadzone i mogę powiedzieć w tym trybie pattern, że wyzwolenie ma nastąpić dla kanału pierwszego, kiedy będzie tutaj stan wysoki, 1, ale jednocześnie musi być spełniony warunek dla kanału drugiego, że ma być obecne zbocze narastające. I popatrzmy sobie tutaj, może ja to powiększę. Popatrzcie, gdzie jest trigger? Trigger jest, kiedy na kanale pierwszym jest poziom wysoki, a jednocześnie na kanale drugim występuje zbocze narastające. Dokładnie to, co tu zdefiniowałem. Gdybym teraz dla kanału drugiego dał zbocze opadające, popatrzcie, tu jest dalej stan wysoki, tak jak ustawiłem, a tutaj teraz jest spełniony ten warunek zbocza opadającego. I takie warunki można sobie tutaj definiować dla wszystkich kanałów. Mógłbym tutaj na przykład dla kanału pierwszego powiedzieć, że ma być 0, tak, a na drugim zbocze opadające. I znowu widzimy, że on poszukuje tego wzorca w naszych sygnałach i synchronizuje się, kiedy ten wzorzec w sygnale występuje.
Tyle chyba na temat trybów wyzwalania. Ich tu oczywiście jest dużo więcej, ale no, omówiłem te takie z tych zaawansowanych najbardziej proste, że tak powiem. Natomiast teraz przejdźmy do klasycznego problemu, do klasycznego przykładu, gdzie mamy sygnał z modulacją amplitudową. Popatrzcie, ja sobie tu poszczególne rejestracje mogę z palca, że tak powiem, wyzwalać. Widzimy, że jest to prostokąt modulowany najpewniej sinusem. No i patrząc na podstawę czasu, widzimy, że ten okres modulacji tutaj to jest około 10, tak? 5, około 10 milisekund. Ta informacja za chwilę nam się przyda. No i taki sygnał w trybie Edge nie będzie nam się tutaj dobrze synchronizował, ale możemy ten problem rozwiązać na dwa sposoby. Pierwszy, najprostszy, to jest wbudowana w niemal każdy oscyloskop funkcja hold off. Hold off, która definiuje pewien czas. Czym ten czas jest? Ten czas funkcji hold off to jest minimalny czas, w którym oscyloskop nie będzie próbował jakby się wyzwalać, nie będzie szukał triggera tutaj w naszym sygnale. Czyli mogę mu powiedzieć, jeżeli wyzwolisz się tu, to przez pewien czas w ogóle nie próbuj realizować wyzwolenia. Dopiero po upływie tego czasu szukaj zbocza, do którego możesz się synchronizować. I tak cyklicznie. No co nam to da? Daje nam to, że jeżeli ja ustawię sobie ten hold off na okres naszej tutaj modulacji tego sygnału, no to jest szansa, że on się będzie synchronizował za każdym razem do tego samego zbocza po upływie tego czasu, nazwijmy to, martwego. No i skoro ja oszacowałem, że to jest 10 milisekund, no to spróbujmy tu ustawić. Ja tu dam na razie 9 milisekund, tak żeby móc to niejako ręcznie regulować, ale już widzimy, że jest dobrze, tak? Popatrzcie. Jeżeli tu dam za mało, to pewnie on będzie niestabilny. No to jeszcze zależy, gdzie jest mój poziom wyzwalania, tak? Tu widzimy, jeszcze jakoś tam sobie drga. Ale jeżeli ten hold off zbliżę do tych 10 milisekund, tak, o, tak jak teraz, dokładnie 10, to popatrzcie, mam stabilny obraz mimo występującej tutaj modulacji i tych licznych zboczy, do których on wcześniej próbował się synchronizować. Więc hold off to jest pierwsza opcja. Druga możliwość to jest synchronizacja względem zewnętrznego sygnału synchronizującego. Czasami w niektórych układach, kiedy mamy właśnie złożone kształty sygnałów, jest wyprowadzony sygnał synchronizacji, żeby móc podglądnąć sobie właśnie stabilny obraz na ekranie i wtedy możemy wykorzystać wejście external trigger lub tak jak w tym rigolu po prostu doprowadzić taki sygnał synchronizujący do drugiego kanału oscyloskopu i teraz synchronizować się względem tego właśnie sygnału, który uznaje za sygnał podający mi impulsy synchronizacji. Mogę sobie ten sygnał podglądnąć, ale nie muszę. U mnie to jest prostokąt tego typu. No i teraz, podobnie jak było przy hold-offie, żeby ten zmodulowany sygnał był stabilny, to okres mojego sygnału, tego względem którego się teraz synchronizuje, no musi być równy okresowi tej modulacji. My już wiemy, że to jest około 10 milisekund, a więc popatrzcie, ja tutaj się zbliżam, 9,1, 9,6, popatrzcie, coraz wolniej ten sygnał się nam przesuwa, aż w końcu dla 10 milisekund jest synchronizowany. Jeżeli teraz przekroczę 10 milisekund, to on zacznie się przesuwać w drugą stronę. Widać? Wracam. 10 milisekund i mniej niż 10 w drugą stronę. A więc no, rzeczywiście w ten sposób mogę sobie tutaj również poradzić, jeżeli mam taki zewnętrzny sygnał do synchronizacji. Teraz dwa słowa na temat FFT.
Ja doprowadziłem sobie tutaj sygnał prostokątny 50 kHz. Obserwuję to FFT od 0 do 1 MHz. No wiemy, że sygnał prostokątny ma nieparzyste, harmoniczne o malejących amplitudach i tak tutaj rzeczywiście jest. Ale zastanówmy się, co nam daje zmiana takiego parametru jak window, czyli okno czasowe. Co to są okna czasowe, jakie są ich właściwości, to w ogóle jest temat na osobny film. Natomiast poobserwujmy sobie, co nam daje zmiana okna czasowego. W zależności od zastosowanego okna uzyskuje albo lepszą rozdzielczość częstotliwościową, czyli jestem w stanie lepiej rozróżnić częstotliwości leżące blisko siebie, albo lepszą rozdzielczość amplitudową, czyli zauważyć jakby częstotliwości o małych amplitudach występujących w sygnale. No i popatrzmy teraz tak, mam okno prostokątne. Okno prostokątne, jakby to wytłumaczyć, no to jest po prostu wycięcie sygnału oknem o takim kształcie, tak? Zero-jedynkowym. No i to okno ma dobrą rozdzielczość częstotliwościową. Popatrzcie, te piki tutaj kolejnych harmonicznych są wąskie, ale złą rozdzielczość amplitudową, dlatego że te listki, tak to nazywamy, listki boczne tu, pomiędzy tymi częstotliwościami są dosyć wysoko. Jeżeli ja zmienię teraz okno z prostokątnego, na przykład na okno Blackmana, popatrzcie, teraz znacznie niżej, można powiedzieć, to FFT szumi. Ten poziom listków bocznych nam się bardzo obniżył względem okna prostokątnego, tak? A więc tu dla okna Blackmana byłbym w stanie zobaczyć częstotliwości o amplitudach, które dla okna prostokątnego byłyby niewidoczne zupełnie, ale z kolei pogorszyła mi się rozdzielczość częstotliwościowa. Zwróćcie uwagę na szerokość tych pików. Dla okna prostokątnego są one wąskie, a dla okna Blackmana są już nieco szersze. Czyli gdyby tu były dwie harmoniczne blisko siebie, to bym ich nie rozróżnił. No i taka jest różnica właśnie względem różnych okien. W zależności co chcę uzyskać, to mogę zastosować różne okna. Są tu jeszcze okna pośrednie typu Hamminga, które mają jakby pośrednie właściwości, Hanninga i tak dalej, i tak dalej. No, trzeba by było sobie tu przeczytać cały rozdział w książce do przetwarzania sygnałów, żeby to dobrze zrozumieć. Natomiast z praktycznego punktu widzenia różnice są takie, jakie tutaj Wam pokazuję. No i warto ten parametr niewątpliwie dobierać świadomie. Oscyloskop jest dosyć wymagającym narzędziem i ostatnio miałem tego potwierdzenie, kiedy jeden z widzów napisał do mnie wiadomość, maila z prośbą o poradę właśnie przy pomiarach oscyloskopowych. I niby były to proste rzeczy, ale jednak było tam wiele niuansów, które należało poprawić, aby wynik był wiarygodny. Mam nadzieję, że po tym filmie znacie już nie tylko podstawowe funkcje, ale również te bardziej zaawansowane i będziecie ich używać w sposób świadomy. Dajcie proszę znać w komentarzach, jeżeli chcecie, abym jeszcze jakimś konkretnym tematem związanym z oscyloskopem się zajął. Dzięki za ten film, za jego obejrzenie. Do zobaczenia następnym razem.